Siemanko miłośnicy e-tailingu, w dzisiejszym odcinku zabezpieczymy sobie błotnik, ale nie będzie to zwykły prościutki błotniczek, dlatego że będzie to błotnik w tym żółtym. Nie wiem, żółte jest szybsze od czerwonego? Nie, chyba czerwone dalej będzie szybsze. W każdym bądź razie ten błotnik nie należy do najprostszych, będziemy go kleić z formatki. Folia, na której będziemy pracować, jest to folia SSF Ultra, a co do samej formatki, jest ona powiększona o 1,5 cm. Z tego względu, że będziemy starać się tą folię wpuścić troszeczkę głębiej, a nie kroić ją wszędzie do krawędzi. Przejdźmy do tego, czego będziemy potrzebować w dzisiejszym odcinku. To tak od początku Wrapper Cleaner Clear, czyli produkt, który będzie nam służył do odtłuszczania. Równie dobrze odtłuszczenie i to takie już mega wyjałowienie lakieru to jest to, co Wam pokazywałem jakiś czas temu, czyli Power Clean, później Wrapper Cleaner, a na końcu jeszcze IPA 50×50 rozrobiona z wodą i wtedy mamy idealnie jałową powierzchnię. Będziemy potrzebowali ściereczek bezpyłowych i całą folię będziemy aplikować na wrapper żelu. Nie będziemy aplikować na czystym wrapper żelu, a rozrobionym 300 ml na 1 litr wody. Z tego względu, że to jest taka mieszanka, która mi się sprawdza super i w temperaturze 18-20 stopni zawsze te klejenie moim zdaniem jest idealne, bez względu czy jest to klimatyzator, który grzeje czy chłodzi, a jest to dosyć ważne. Przyda nam się jeszcze ściągaczka i rakla silikonowa. Ja akurat używam trapezowej z tego względu, że przez kształt wchodzi mi na przykład w fajne miejsca przy zderzaku. Jest o wiele wygodniejsza, jakoś się tak przerzuciłem ostatnio na trapezówki i nóż z ostrzem o nachyleniu 30 stopni. Przyda się jeszcze zapalniczka żarowa, do czego zobaczycie oczywiście później, i na upartego opalarka. Formatkę już mamy wybraną na bramie, więc przechodzimy do odtłuszczenia. Będziemy odtłuszczać wrapper cleanerem. Wrapper cleanera nanosimy na ręcznik bezpyłowy, ściereczkę bezpyłową i odtłuszczamy cały element. Włącznie musicie pamiętać o wszystkich narożnikach, zakamarkach i na tym etapie staramy się już eliminować wszystkie włoski i paproszki, które zaraz mogą być ciężkie do usunięcia. Jedna krawędź i otworzymy sobie maskę. Na razie nanosimy element na zamkniętej masce, ale później już sobie ją otworzymy. Mamy ogólnie cały front już gotowy. Został ten błotnik, który w zasadzie, słuchajcie, dla poświęcenia, dla dobra drużyny oklejam drugi raz właśnie pod ten odcinek. Użyłbym najchętniej rękawiczek gumowych, tylko akurat mam same gripowane, czyli z tymi wypustkami. Efekt jest taki, że na nich się mega ślizga ręka, więc spryskuję siebie, polewam sobie po formatce, żeby wszystko mi spłynęło, dlatego że już mogło złapać jakieś paproszki, które zaraz ewentualnie wejdą pod folię. Pamiętajcie, że przy takiej mieszance co jakiś czas mieszać sobie kega z żelem i z wodą. Spryskuję sobie również dłonie z wszystkich paproszków, wyżej, śmiało po bluzie. Spryskuję sobie początek formatki, zrywam ją do momentu tego łuku, który wchodzi nam, powiedzmy do połowy. I teraz przygotowuję już błotnik. Przygotowanie błotnika u mnie wygląda przeważnie tak, że najpierw spryskuję żelem, ściągam grawitacyjnie, spryskuję jeszcze cały błotnik pod dość sporym ciśnieniem wodą destylowaną, dlatego że woda destylowana pozwoli mi na zrzucenie jeszcze ewentualnych jakichś zanieczyszczeń, które mogły zostać po tej ściągaczce, dość obficie pod ciśnieniem. Teraz spryskujemy cały błotnik od góry, tak żeby ta warstwa żelu na błotniku dosłownie nam się wylała. My musimy zobaczyć, że ten żel jest przyklejony i będzie to widać bardzo dokładnie. Zobaczcie, tu na lampie jest folia i od razu widać, że ten żel zachowuje się inaczej. Zdejmujemy formatkę i zobaczcie, jak ja to zrobię. Zrobię to praktycznie w locie. Można poradzić sobie samemu. Dzięki temu, że zastosowaliśmy żel, mamy bardzo dużo czasu, ale spryskujemy sobie dla poślizgu, myjemy, płukamy rączki.
zawijamy tą krawędź do środka, jak i również górną. Będziemy wszystkie narożniki. Możemy śmiało przyłapać sobie tą część. Wiele osób, które w tym momencie to widzi, co teraz zrobiłem, to łapie się za głowę, ale właśnie przez to, że kleimy na żelu, ja jestem w stanie zrobić coś takiego i zawsze ta folia wygląda idealnie, bez żadnych glue line'ów, ghostów. Serio, jest to moim zdaniem najlepsza metoda, jeśli chodzi o aplikację folii PPF. Musimy całą folię naciągnąć do przodu. Miejsca, na których nam zależy najbardziej, czyli musimy się pozbyć nadmiaru stąd i z górnej części. Więc naciągamy, przytrzymujemy chwilę i folia już nam się zablokowała w pozycji, którą chcieliśmy. Oczywiście mamy do naciągnięcia jeszcze górę, ale to za chwileczkę. Zobaczcie, mamy tutaj problem i tutaj problem. Czyli musimy się skupić na dwóch miejscach. Tutaj, na tym nadmiarze i tutaj. Nie możemy tego pociągnąć totalnie na wprost. Musimy to pociągnąć trochę do góry, czyli trochę w tą stronę i do przodu. Sobie podpryskać wodą. Pięknie nam się zamknęła ta folia. Tu nam wyjdzie. Dobra, możemy wyraklować całą górę, dlatego że folia jest bardzo ładnie ułożona. Jestem zwolennikiem tam, gdzie się da, faktycznie tą folię bardziej wypracować punktowo niż niwelować. Wypracować ją punktowo niż niwelować po prostu poprzez nadmierne napięcie. Dobra. I została nam tylko ta część do usunięcia. Pamiętajcie, że tu w tym obszarze folia już jest zamknięta. Końcóweczkę podpryskujemy lekko wodą demineralizowaną i zamykamy. Czyli lecimy woda demi, ściągaczka, zrobiłem jednego mijaka tutaj i zostało mi troszeczkę wody. Pokażę wam sztuczkę, ale nie mówcie nikomu, ok? W tym miejscu została woda, więc podpryskujemy sobie żelem z góry i patrzymy, gdzie mamy najlepszy ruch, żeby energicznie tej wody się pozbyć. I najprostsza droga by była tu, ale powiem wam, że jednym dobrym ruchem wolę ją zepchać w tą stronę. Energiczny ruch. I pozbyliśmy się wody. Wszystkie krawędzie w tym błotniku podpryskujemy wodą demineralizowaną, a tu już nam się ładnie nawet pozamykało bez wody. Podpryskujemy, wypukujemy żel, zamykamy folię do krawędzi tej górnej widocznej. Tą krawędź lepiej sobie wcisnąć głębiej, bo jak przez przypadek drzwi otworzymy, będziemy mieli problem. Dajmy teraz temu błotnikowi jakieś 15 minut i zaraz ładnie to wszystko wykończymy. Możemy przejść do wykończenia krawędzi. Będziemy się wspomagać zapalniczką żarową i w sumie opalarką, z tego względu, że normalnie to bym poczekał dłużej. Ale opalarka nigdy nie na maksa, tylko temperatura 100 stopni. I do tego rakla. Spadła. Jeśli chcecie użyć rakli do dociskania, to ja często używam do PPF-a rakli w ogóle wrappingowej. Ok.
Ta krawędź już była dociśnięta na mokro w zasadzie. Tutaj mamy czarną uszczelkę i słuchajcie, ja pod tą uszczelkę nie będę wpuszczał i tak ta folia jest znacznie dalej zawinięta niż z gotowej formatki niepowiększonej, więc tnę milimetr przed tą uszczelką. Jest to rozsądne rozwiązanie. Prawidłowy dźwięk, nie wiem czy to słyszycie, powinniście słyszeć w mikrofonie, to jest to takie piszczenie. Zobaczcie co się dzieje, podrywam folię z dwóch stron. To oznacza, że jest prawidłowo nacięta folia, a nie przecięta tak, żebyśmy uszkodzili lakier. Mamy pięknie wykończoną całą krawędź. Tutaj z nadkolem wam nie będę męczył łba, wystarczy, że na suchej folii zrobimy tak, żeby nie było powietrza. Wypracujemy to wszystko ładnie palcem, żeby ten rand nie był pusty. Chciałbym wam jeszcze pokazać tą krawędź, z tego względu, że mamy narożnik. Jeżeli dobrze pomyślimy, jest to mega prosta krawędź. Tutaj nam się ładnie zagina, tu również folia nam się ładnie zagnie. Więc ten narożnik. Zamykamy sobie tą część od drzwi. Tutaj on nam będzie prężył. Ale używamy rakli. Kurde, muszę tego Jokera sobie nowego kupić. I sytuacja wygląda tak, że widzicie tu, widzicie. Strzelamy delikatnie w krawędź. Może w taki sposób będziecie widzieć więcej. O, tak będziecie widzieć idealnie. Strzelamy sobie delikatnie w krawędź i układamy narożniczek. No i to w zasadzie tyle. Ten jest troszeczkę cięższy, dlatego że mamy kąt ponad 90 stopni. Metodycznie, kawałek po kawałeczku. I już wam pokazuję, jak to wygląda z bliska. Też taka nadzieja we mnie, że nie ma zbyt dużego chaosu w tym kręceniu i tak dalej. Starałem się to wszystko dość rzetelnie pokazywać. Zobaczę, jak to wyjdzie podczas montażu. Dzięki śliczne za uwagę. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!